Witam na moim kanale. Dziś chciałem zaprezentować, ile zajmuje nagrzanie bufora o pojemności ponad 2000 litrów kotłem Atmos AC25S. Jest to kocioł przystosowany do zgazowywania węgla i drewna. Taki krótki opis. Kocioł współpracuje z buforem o pojemności dokładnie 2046 litrów. Jest to bufor z czarnej stali, bez wężownic. Do grzania ciepłej wody użytkowej jest zamontowany zbiornik nierdzewny o pojemności 250 litrów. Bufor ogrzewa budynek z lat 80. Niestety w żaden sposób nie ocieplony. Jedynie stolarka okienna jest nowa. Instalacja w budynku jest typu otwartego z 10 grzejnikami panelowymi oraz zbiornikiem wyrównawczym o pojemności jakieś 140 litrów. W kotłowni jest zamontowany regulator ciągu kominowego firmy Darco. Natomiast o tym, jak on się sprawuje, w moim przypadku będzie osobny materiał. Dziś ten regulator będzie zamknięty. Taki krótki opis jeszcze komina. Komin jest z cegły, jego średnica to 14×14. Został on rozwiercony, a następnie został zamontowany wkład ceramiczny o średnicy 160 mm. Wysokość komina to 11 metrów. Pewnie zastanawiacie się, po co mam tutaj takie klamry na rurze tej kominowej. Ano, gdy panowie monterzy zamontowali mi kocioł, rurę kominową uszczelnili takim żaroodpornym silikonem do 1000 stopni. Wszystko było super, pięknie, do pierwszego palenia. Silikon wyschnął, następnie popękał i się wykruszył. Podczas palenia to z tych łączeń zaczął tak jakby się wysypywać popiół i śmiecił mi po całej kotłowni. Natomiast znalazłem u siebie takie klamry. Do nich pasuje taki sznur uszczelniający drzwiczki kominkowe, jakieś 15 mm. Całość spiąłem, tyle. Teraz nic nie wylatuje z tych łączeń, przewód kominowy jest sztywny, szczelny. Dobra, idziemy dalej. Dostęp świeżego powietrza do tej kotłowni zapewnia zetka o średnicy 160 mm. Jest bardzo prosto zrobiona. Rura 2-metrowa, 2 kolanka, tyle. Jeszcze kilka słów o kotle. Kocioł jest u mnie od połowy listopada 2022 roku. Pracuję na ustawieniach fabrycznych, optymalnych. Jak producent zaleca, słuchajcie, idealna temperatura spalin, taka podawana przez producenta, to jakieś 150-200 stopni. Ponadto zaleca, by temperatura nie przekraczała 320 stopni. Natomiast dziś ja będę palił źle. To jest temperatura spalin, przekroczy nawet 340 stopni. Ale zobaczymy, ile czasu zajmie nagrzanie takiego bufora takimi dużymi temperaturami. Do grzania będzie użyte około 40 kg drewna bukowego. Zaraz tu sprawdzimy wilgotność. Zobaczymy, ile pójdzie takiego drewna. Czy te 40 kg wystarczy, czy może pójdzie go mniej. Oraz jaki będzie końcowy czas grzania. Na chwilę obecną w internecie nie widziałem, żeby ktokolwiek grzał aż takimi temperaturami spalin. Każdy uważa to za marnotrawstwo. Zobaczymy. Dobra, teraz tak, na buforze mamy temperatury 28. Tutaj mamy jakieś 29. Wyjście na grzejniki zakręcone. Też jest poniżej 20 stopni. Tutaj mamy 20 jakieś 5. I teraz tak, grzejemy tym drewnem, kończymy na 80 stopniach. Na potrzeby tego filmu zawór trójdrogowy na grzejniki będzie zakręcony. Tak samo będzie zakręcone grzanie ciepłej wody użytkowej. Ok. Będę starał się kręcić cały czas, żeby nikt nie zarzucił, że coś dokładam do kotła. Oczywiście te przerwy będą przyspieszone. A, jeszcze jedno. Pewnie zastanawiacie się, na ile starcza mi tak duży bufor. No słuchajcie, 2046 litrów. Ja myślałem początkowo, że to będzie jakieś, nie wiem, 2-3 dni. Szczerze, zawiodłem się. U mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dom jest całkowicie nieocieplony. Poddasze tak samo nieocieplone, jedynie stolarka okienna jest nowa i starcza mi na jakieś 18-20 godzin.
Zaczynam palić gdzieś tak o godziny 19, jak przyjdę z pracy. No, grzeje się to gdzieś do jakiejś godziny, może 24 i później do następnego dnia, do kolejnego przyjścia z pracy, na buforze mam 40 stopni. O, teoretycznie mało, nie mało albo dużo, no bo jeżeli byłoby ogrzewanie podłogowe, to taka temperatura w zupełności wystarcza. Przy ogrzewaniu podłogowym według mnie spokojnie by to starczyło na 2-3 dni. Natomiast u mnie jest to system otwarty, wysokotemperaturowy, 10 grzejników i szczerze przy 40 stopniach no to grzejniki są takie letnie. Natomiast przez te około 20 godzin temperatura w domu utrzymuje się na poziomie gdzieś 23 stopni, także źle nie jest. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym by było dużo lepiej. Dobra, teraz mały rzut na kotłownię. Jak to jest u mnie pospinane? Tak jak powiedziałem wcześniej, ustawienia fabryczne kotła. Mamy zawór Honeywell, tutaj Ladomad oczywiście. Instalacja, tak jak powiedziałem wcześniej, prosta, wpięta w starą instalację, która już była. Zobaczcie, tak to mam zrobione. Bardzo prosto, że tak powiem. Ok, zawór trójdrogowy, 2 pompki do ciepłej wody użytkowej oraz do nagrzejniki. Szczerze, tyle. Tutaj mam zasilanie wody miejskiej, wyjście na grzejniki, tyle. Ok, żeby nie przedłużać, może tak, zmierzymy wilgotność tego drewna. Tutaj będzie 30 kg, ale później dołożę jeszcze dychę. Zaraz tu sprawdzę wilgotnościomierzem, jakie mamy drewno. Ok. 16,1. Nawet podskoczyło do 17. Tu mamy... O, chyba coś źle. Czekajcie, jeszcze raz. O. Coś to źle wskazuje. Czekajcie. Zobaczymy. Może weźmiemy innego. Tu nam pokazuje jakieś 6. To jest bardzo suche. To jest akurat bardzo suche. Natomiast tu jeszcze w jedynym też pokazuje około 6. Także bardzo suche drewno. Ok. Dobra. Rzut oka na kociołek. Tak jak powiedziałem wcześniej, pracuję od listopada 2022. Wszystko oczywiście na potrzeby filmu. Wyczyszczone. Zaczynamy. Słuchajcie, żeby zbytnio nie przedłużać. Ale tak. Rozpałka bukowa. Szczotki delikatne. Dobra, całość drewna, które będę używał do palenia, będzie tu położone obok kotła. Kamerę umieszczę na podejście. Będzie cały czas widok na kocioł oraz na zegar. Tak, żeby były widać czasy. No, może wystarczy. Słuchajcie, najlepsze do podpalania są kartony. Warto jeszcze włączyć sobie wentylator wyciągowy i otworzyć tą klapkę. Widzę, że to już się ładnie paliło. Dobra. Załączamy tą wajchę. No i co? Mamy godzinę 20. Końcówka marca, a na zewnątrz u nas 0.
wypogodzone ładnie, czyli pewnie temperatura spadnie zaraz poniżej zera. Ok, słyszymy się za 5 minut. A tu sobie taką skromną jeszcze podstawkę podłożę i szczerze to będzie tyle. O, już ładnie ciągnie. Tak jak powiedziałem, dziś regulator ciągu będzie zamknięty. Dobra. Już jestem. No, minęło jakieś 5 minut. Trzymaj, jak się pali. O, super. Ok. Dobra, teraz ważenie drewna. Tu. Pierwsza paczka. Nie wiem, czy widać. Dokładnie. Czekajcie, bo coś nie złapało ostrości. 19,3. Druga paczka. Druga paczka. 10 kg. Dobra. Równiutkie 10 kg. Ok. No to co? Kładę to tu. Tutaj. I co? Pakujemy. O, ładnie się rozpaliło. No to co? Pakujemy. Drewno bukowe, różna średnica. Czyli tak, tu mamy 30 kg, później jeszcze wejdzie 10. Jakoś poupychać z górą. Teoretycznie zbyło kilka szczap. Zamykamy. Włączamy. Drewno mamy tutaj. Jeszcze takie wytłumaczenie. To pokrętło, że tak powiem, przekręcam dopiero po osiągnięciu temperatury 80 stopni na kotle. Chodzi o, to pokrętło służy do wyłączania nadmuchu, gdy już skończy się palić w kotle. Ok, no widzę, że regulatorek jednak działa, no to wyłączamy go. Ok, dobra, teraz chodzi bez regulatora, czyli będziemy grzać źle. Mamy tak, 20:12. Żeby nie przedłużać rzut, że tak powiem, na kocioł, na drewno. O, może przeniosę to drewno, bo tam nie widać. Żeby nie było, że coś dokładam. Dobra, słyszymy się za, powiedzmy, godzinkę.
Witam ponownie. Patrzymy, mamy jakieś 50 minut. Temperatury na dolnym ani drgnęło, na środkowym ani drgnęło. No tu wiadomo, są pozakręcane. Tutaj mamy 78. Temperatura na czopuchu 310, 20, prawie 330 stopni. Ten szum, który tutaj słychać, to jest prawdopodobnie zapowietrzona instalacja. Szczerze odpowietrzałem to, nie udało mi się, natomiast w pogotowiu czeka ten oto separator powietrza i separator zanieczyszczeń. No czekam na dobre, że tak powiem, chwilę mojego hydraulika. Będzie zamontowany w tym miejscu między zegarem a regulatorem ciągu kominowego. Dobra. Zerknijmy, jak tam sytuacja w kotle. Dobra, luks. Dokładamy resztę pola. Dokładamy resztę pola. Biorę teraz z drugiego wiadra. To jest troszkę dobre, ale tu będzie pasować idealnie. To powinno wejść. Nie ma. Zostało tyle. Czyli po godzinie zużyliśmy 20 tam z hakiem kilogramów. Dobra, odkładam kamerę. Widzimy się, słyszymy się za godzinę. Witam ponownie. Po jakichś 40 paru minutach. Już patrzymy dół. Nie wstaje. Środek 60 już stopni. No tu wiadomo standardowo 70. Temperatura spalin 350 stopni. Na sterowniku 59 stopni. Dlatego, że czujka od tego jest tutaj dokładnie w środku, czyli dotąd do połowy mamy 60 stopni. Teraz zerknę, jak tam w kotle. Ok. Mamy 3/4 sprawy. 3/4, proszę. Jeszcze jedna. Dobra, to muszę następną partię, jak już otworzyliśmy. To równo i będzie. Prawie wykorzystany ładunek 30 kg. Dobra. Zamykamy. Czyli tak, mamy wykorzystane 30 kg. No już tutaj można pokrętło przekręcić na maksymalne. Na kotle 80. Chyba 1. Ok, temperatura spalin troszkę spadła, ale to pewnie po otwarciu wejścia do komina. Dobra, widzimy się za godzinkę.
Witam ponownie. Patrzymy jak na temperatury. O, dolny już 50 z hakiem. Tu jest ponad 70 na środkowy. A tutaj mamy standardowo. Temperatury znowu na czopuchu o prawie 330 stopni. Na sterowniku 72. Czyli tak, mamy włożone 30 kg. Zaraz zerknę jak tam sprawa w kotle. No jeszcze spokojnie. Połowa. Ok, grzejemy dalej. Dobra. Teraz może spróbujemy dorzucić jeszcze 10 kg. Zostawiam tutaj kamerę. Dobra, tu jeszcze przyszykowałem 5 kg. Teraz pokażę. Pięć i 5,6 kg. Dobra, to wrzucę od razu. Wrzucę je od razu, czyli mamy w sumie 35 kg. Dobra. Tak to wygląda. Ok. Dobra. Słyszymy się za godzinkę. Witam ponownie. O, minęło troszkę mniej czasu, ale patrzymy na dolnym 70, tutaj 75, tu mamy 80, kocioł tak samo 80, parę, spaliny 320, prawie 330 stopni. Ok, czyli mamy 3 godziny grzania. Teraz patrzymy jak to tam sytuacja. A jeszcze trzeba chyba z 5 kg dołożyć. No to co, dokładamy. Gdzie? Jeszcze odstawię na chwilę.
5 i 6. Dużo. Raz, jeszcze raz. I 6. Czegoś trzeba takiego ciężkiego wymienić na lżejszy. I 6. Równe 5 kg. Dobra. Czyli będzie równiutkie 40 kg. Odstawiam. Widzimy się za chwilę. Witam ponownie. O, widzę, że już wentylator przestał działać. No, jeszcze brakuje 20 minut i będzie równiutkie 4 godziny. Dobra, patrzymy. Na kotle 90. A tu mamy tak. 73. Tu mamy 76. No, tu już wiadomo. Troszkę więcej. Dobra, zaraz zerknę jak tam sprawa w kociołku. Jest tam jeszcze troszkę. Nie, no spokojnie. 76. Dobra. Temperatura spalin. No, troszkę wyższa niż to, co zaleca producent. Dobra. No teraz mocno słychać zapowietrzony układ. Chyba było słychać. Dobra. No to co? Za 20 minut. Witam ponownie. Już patrzymy sytuację na termometrach. 75 na dolnym, 83 środkowy, 85 góra, 81. Czyli co? 4 godziny i 5 minut mamy 81 stopni na środkowym. No poczekamy jeszcze chwilę. Żar jeszcze jest. Spokojnie dobije do 82,3. Na pewno temperatura się wyrówna. Także czekamy. Czyli co? 4 godziny grzania. Zagrzany jest bufor 2000 litrów do temperatury 81 stopni. Teraz pytanie, co lepsze? Czy grzejemy przez 6-7 godzin na mniejszych temperaturach, czy na wysokich temperaturach grzejemy 4 godzinki? Plusy takiego grzania na wysokie temperatury. No na pewno komin jest czyściutki. Od listopada do teraz to mamy grudzień, styczeń, luty, marzec, 4 miesiące. Komin jest idealnie czysty. Kolor jest w kolorze, przepraszam, komin jest w kolorze jasny piasek. Żadnych osadów, nie ma nic. To, co widzieliście w dolnej komorze tutaj u mnie pieca, kawałek takiego czarnego w tylnej części,
Przyznam się, próbowałem spalić węgiel z Kolumbii. Od sąsiada pożyczyłem, że tak powiem, 3 łopatki. To jest nieporozumienie. Takie coś mi właśnie wyszło z tyłu. Nie wiem. Więcej nie spróbuję. Palę obecnie samym bukiem. Dobra, widzimy się za pół godzinki. Zobaczymy, ile wzrośnie temperatura. Witam ponownie. Ok. Szybki podgląd. 80 na dolnym. 83 na środkowym. 80. Chyba też 3. 82 na sterowniku. No to stopień się pomyliłem. Ok, mamy godzinę 24:37. Ok, w kotle już praktycznie nie ma. Temperatura raczej nie podskoczy. Czyli co, test uważam za skończony. I teraz tak, takie pytanko. Skoro 2000 litrów grzałem 4 godziny z hakiem, no to 1000 bym grzał 2 godziny przy takim paleniu? No, odpowiedzcie sobie sami. Na razie to wszystko. Cześć!